Witajcie telewidzowie w kolejny piękny dzień w Nikaragui. Słoneczny dzień, jak widzicie. Jestem cały świecący się, a to dlatego, że przede mną jest słońce. Jestem jeszcze w kuchni, ja już zjadłem śniadanie, robię Marice jeszcze jakiegoś placka. Marika prowadzi zajęcia, więc dzisiaj nie będziemy zwiedzać razem. Ja idę w pewne miejsce, to później wam pokażę po drodze. Ale tak, Marika pracuje, ja idę zwiedzać. Marika teraz prowadzi swoje zajęcia. Ja idę na autobus i powiem wam, że trochę się zgapiłem. Jestem lekko spóźniony. O, zobaczcie. Cinkciarz, kolejny, można wymieniać kasę na ulicy. O, tu wszyscy pod tym bankiem. Tutaj kolejny pan cinkciarz. Kurczę, no właśnie, jestem trochę spóźniony, idę na autobus mam jakieś 10-15 minut. Później muszę przejechać z jakieś 20 minut i później przejść 20 minut, więc jak nie złapię autobusu od razu, to mogę się spóźnić, bo do 10 tylko wpuszczają na pieszo na ten wulkan, na który ja teraz właśnie idę. Więc będę spocony zaraz. Autobusy są po drodze, ale to nie te, do których ja muszę zdążyć. Tutaj nawet nie ma co brać jakiegoś tuk-tuka albo taksi, żeby dojechać na stację, bo ja szybciej idę niż te taksówki jadą. Jak zdążę dojechać do wejścia do 10, to mam zamiar dzisiaj wejść na wulkan Mombacho, który właśnie mam przed sobą. Jest lekko pokryty chmurami u góry, ale mam nadzieję, że jak już tam dotrę na górę, to te chmury przegoni pogoda. Jestem na miejscu, nie można tego nazwać stacją, no bo te autobusy zatrzymują się tutaj po prostu na ulicy z jednej i z drugiej strony i tam jest mój ten zielony, który widzicie, ale on odjeżdża dopiero za pół godziny, więc odjeżdża o 9. Ja tym autobusem do miejsca, w którym on mnie zostawi, na drodze mam jakieś 15-20 minut i później jeszcze muszę 15-20 minut iść do wejścia, więc jak wyruszę o 9, to powinienem się wyrobić do godziny 10, żeby być na miejscu tam do wejścia na wulkan przed 10. Dziewczyny widzę, że jadą do Rivas. My z Rivas przyjechaliśmy w tą stronę, ale ten autobus jedzie w tą samą stronę co na wulkan, więc ja wysiądę po kilku minutach, one pojadą dalej. Za chwilę powinien odjeżdżać, więc ja siadam do autobusu, poszukam miejsca w środku do siedzenia. Miejsce czasem można wybierać, gdzie się chce. Jest 10 po 9, a my jeszcze nie odjechaliśmy, więc no, ciekawe, czy zdążę na 10 na to wejście. Jest 20 po, a my dopiero ruszamy, ale widzę, kierowca sobie jeszcze tam jakieś gadki robi. Ale kolego, ja nie mam czasu na takie twoje pogaduszki. Każdy tutaj chce zarobić na turystach. Jak wysiądę z autobusu, to wam powiem o tym panu, jak chciał na mnie zarobić. Następny przystanek będzie mój, wulkan Mombacho. Jest 9:41. Mi na mapie pokazuje, że mam 18 minut, żeby dojść do wejścia tam, gdzie puszczają na wulkan, więc powinienem zdążyć, więc jeszcze też trochę przyspieszę. Mam nadzieję, że w 15 minut tam się pojawię. Jest też opcja, że można wziąć tuk-tuka stąd, ale oni kasują jakieś horrendalne sumy, a 15 minut na pieszo to on będzie jechał 3 minuty. Tak wygląda trasa do wejścia na wulkan, więc nie jest źle, nie jest jeszcze stromo. Jest lekko pod górkę cały czas, ale można powiedzieć, że jest płasko, więc jak będziecie wcześniej i nie musicie się śpieszyć, no to taki spacerek nawet wskazany. Nie uwierzycie, złapałem stopa. Ale jakiego stopa? Zaraz wam pokażę, tylko zamknę drzwi, bo pan się tutaj śpieszy. O, patrzcie na to. Karetkę złapałem, stopa, jedziemy. W porządku, pan pielęgniarz. Pan coś do mnie mówi po hiszpańsku, to tylko tak. Ja za bardzo nie rozumiem. Ale tak, jakby skróci mój się czas pewnie o te 10 minut, które bym jeszcze szedł. Bye. Gracias, señor. Okay. Bye bye. Takim ambulansem przyjechałem. Kolega miał nie jechać tutaj, ale mówi, podwiozę cię jeszcze dalej. On wrócił sobie teraz, bo musi skręcić w lewo. Jest za 5:10, a ja już jestem z biletem, czyli bransoletką. Tak wygląda bilet na wejście na wulkan. I powiem wam, że macie 3 opcje wejścia na ten wulkan, a w sumie nawet 4. Tylko ta 4 dotyczy jakby wszystkich. Pierwsza opcja to jest tą, co ja wybrałem i jest najtańsza, kosztuje 400 Cordobas, czyli 44 zł. Za wejście samemu od 1,5 do 2 godzin na ten wulkan. Pozostałe dwie trasy są jedna jest o $4 więcej, druga jest o $2 więcej i tam już trzeba wziąć gościa, który z wami idzie, bo one są trochę dłuższe. Tam sobie coś wymyślali, żeby jak najwięcej brać pieniędzy, co jest dodatkowo jakieś tam chyba $20 za tego guida, więc no mnóstwo pieniędzy jak za taki spacerek sobie. I 4 opcja jest taka, że na wszystkie te rzeczy możecie sobie wjechać takim samochodem 4x4. Też to kosztuje około $20, czyli 80 zł jeszcze ekstra. Jak na razie trasa na ten wulkan nie wygląda jak trasa na wulkan. Cały czas jakaś kostka poukładana, nawet tuk-tuki tutaj jeżdżą. Jest godzina 10, a już jest 30 stopni. Nieźle pali, jak na razie to nie ma żadnych drzew tutaj. Dookoła są, ale na trasie nie ma cienia. Zdarza się jakiś tam.
też słońce jest wysoko, no to o cień będzie ciężko. A miałem wam powiedzieć, jak przerabiają w tych autobusach ci konduktorzy. To są cwaniaczki takie, że na turystach po prostu zarabiają takie pieniądze na każdych tych przejazdach. Ja wiedziałem, ile mam zapłacić, tak plus minus. Czyli jak my jechaliśmy tą całą trasę, czyli ta cała trasa zajęła powiedzmy 1,5 godziny, czy nawet więcej, płaciliśmy 50 Cordobas, czyli 5,50 zł. A on do mnie tutaj mówi, gdzie ja jechałem 20 minut tym autobusem, on do mnie mówi 40. Ja mówię, nie. On mówi 20. Ja mówię, za dużo. Ja mówię 10. On mówi 12. Ja mówię, no dobra, 12, bo tam jak czytałem, no to ta trasa kosztuje od 10 do 20. Więc ja dałem 12. Tym samym autobusem jechała taka para, która idzie za mną z Niemiec. Oni zapłacili 20, no bo też się nie targowali. Chyba, że się targowali z 40. Także tną równo. I za mną poszedł 2 siedzenia dalej. Dziewczyna taka jechała z plecakiem. On do niej mówi 100. My płaciliśmy 50. On do niej mówi 100. Cordobas, czyli już jest 11 zł. Ona mówi, ile? On mówi 100. Ona mówi, że nie. On mówi do niej, jak nie dasz 100, to możesz wysiąść. Więc zapłaciła 100, pokiwała tylko głową. Jeszcze z nią rozmawiałem, to nieźle wkurzona na tą Nikaraguę, na ten system, gdzie jak jesteś turystą, to każą ci płacić więcej. Zobaczcie, jak mój plecak wygląda. Cały mokry od pleców. Nie ma sensu, koszulka i tak już cała mokra. Ściągam ją. Jeszcze chwila i będzie można z niej wyciskać. Ktoś tutaj mieszka na trasie. Widzę jakiś domek, pranie się suszy. Jest satelita Claro, pewnie telewizja. Może też i internet jakiś. Taka skromna chatka, szopka. Na razie na trasie za wiele się nie dzieje. Oprócz odgłosów ptaków. Cały czas taka sama trasa. Coraz bardziej stromo. Do góry, do góry. Na trasie są pierwsze oznaczenia, bo tak to nie ma nic. I tutaj w tamtą stronę w lewo jest jakiś hotel, a w tamtą stronę dalej na wulkan. Nawet ciężarówki tutaj wjeżdżają, ale zaraz wam pokażę, o co chodzi z tymi ciężarówkami. Zobaczcie, turyści są na pace i oni płacą po $20 od osoby, czyli po 80 zł za to, żeby wjechać tam na samą górę, żeby nie pokonywać trasy tak jak ja. Plus muszą zapłacić jeszcze ekstra za ten wulkan, za wejście. Chodzę już 20 minut, jeszcze ponad godzina przede mną, chwila przerwy na napicie się wody. Woda jeszcze zimna ze sklepu, jak fajnie. Wziąłem 3 litry, ale zaraz litra nie będzie. Na trasie jest jeszcze zoo zrobione za $3, czyli 12 zł. Tu pani sprzedaje bilety i pilnuje i tam to widzę, ale nie wiem, czy tam warto. Zobaczcie, tak sztucznie trochę zrobione. Tutaj jakieś płyty, siatki. Pewnie nałapali coś i trzymają jakieś ptaki, żaby, widzę tutaj. Słyszycie to wycie? Tu jest to niby zoo. I wiecie jak to jest. Coś mi się wydaje, że oni nałapali te zwierzaki i trzymają w tych klatkach tylko po to, żeby jeszcze na tym zarobić i żeby turysta przyszedł i $3 zostawił, żeby sobie pooglądał żabki i ptaszki. O proszę, jesteś w zipline. Można pozjeżdżać. Mari byłaby zadowolona. No właśnie, tutaj też jest kawa. Wydaje mi się, że to jest kawa. Zbierają. Widać tam na zdjęciach kobietki. Ostatnio pytaliśmy właśnie o kawę w sklepie i pani nam powiedziała, że tą, którą oni sprzedają, to jest właśnie ze zbocza tego wulkanu Mombacho. Też tak słyszałem, że jedna z lepszych kaw jest taka, która rośnie w pobliżu wulkanu. Ale nie próbowaliśmy tamtej. Czas na chwilę przerwy w cieniu. Tutaj fajnie wiaterek zaczął wiać, więc trochę poczekam, obeschnę, bo ze mnie się leje. Jestem cały mokry. Było 5 minut odpoczynku. Ruszam powoli dalej. Słońce cały czas widać. Świeci, przebija się przez liście, widać to na mojej twarzy. Jakiś budynek przede mną. Może to jakaś restauracja albo bar. Zaraz zobaczę. Żadna restauracja, żaden bar. Okazało się, że to jest ten znak, co wam pokazywałem. No to tutaj można te wycieczki sobie kupić, zipline, jakieś wycieczka po plantacjach kawy. No i pan mi powiedział, że jestem w połowie drogi, że jeszcze stąd do góry ta sama trasa, co zaczynałem. Tutaj jest wejście na oglądanie kawy i tych wszystkich atrakcji, a ja idę dalej do góry. Zaczynają się jakieś kwiatki, zielono zaczyna się robić, bo powiem wam, że ta trasa nudna. Cały czas tutaj wyłożona kostka i do góry w taki sposób się wchodzi. Widziałem inne ścieżki,
bo tam są 3, które wam wspomniałem, więc tamte pewnie inaczej prowadzą. Bardziej dziko pewnie przez dżunglę, przez ten las. Wygląda na to, że dochodzę do jakiejś wioski. Albo to jest to dalsza część tego, co można tutaj zwiedzać. No tak, kafe. To jest to. Tutaj można też coś się napić. No tak, dla zarobku coś. Można sobie suweniry kupić. Jest też restauracja. Ale ja się tam nie zatrzymuję. Za mną już jest ta restauracja. Ja robiłem sobie przerwę wcześniej. Idę dalej w górę. Chłopaki wracają z maczetami z góry. Wycinali pewnie coś. O właśnie. Demonstracja. Pokaż kolego, ja zobaczę czy ostra. No ostra. A chłopak się teraz śmieje. Popróbowałem trochę tą maczetą. W końcu, po 3/4 drogi kończy się kostka. Zaczyna się normalna droga. Dżungla, może jakaś ścieżka będzie, choć nie sądzę. Skoro ten samochód wjeżdża i zawozi ludzi ponoć na samą górę, a jechał tą trasą, więc pewnie cała ta droga prowadzi aż do końca mojej trasy. Dzień dobry, witam się z Wami. Marcin na wędrówce szaleje, a ja zasuwam z plecakami. Skończyłam właśnie zajęcia w tym momencie i muszę nas wymeldować, a później jeszcze raz zameldować, więc pakuję nasze wszystkie rzeczy. Zostawiam plecaki na dole gdzieś tam przy recepcji, no i później czekam na nasz pokój. Samochód będzie wjeżdżał na górę. Ola! Nie łapię stopa, chcę wejść na ten wulkan sam. I tutaj znowu się zaczyna kostka na tej płaskim. Tutaj było płasko teraz, kilkaset metrów, dlatego może też tej kostki nie było. A znowu jest pod górę i wyłożyli kostkę. Trafił się stromy odcinek. Był nawet znak, jak samochody jadą, żeby się przełączyć na 4. Po raz pierwszy widzę jakiś widoczek, bo tak to jeszcze nic nie było widać. Tam kawałeczek. Jeszcze jest lekko za chmurami. Ale stromo to się zrobiło naprawdę. Kolejna przerwa na łyka wody. Już nie mam połowy, a jeszcze nie jestem na górze. Idę już przez 1,5 godziny i ten odcinek za mną teraz 15 minut. Było cały czas z góra i to naprawdę bardzo stromo. I takie zakręty, piasek też na tych zakrętach, także lekko się poślizgałem. Teraz jest lekko płaskiego, ale tutaj nie ma żadnych znaków, nie ma oznaczeń ile jeszcze, więc nie mam pojęcia ile mi to jeszcze zejdzie. Mówili ludzie i czytałem na blogach, że to jest do 2 godzin, więc wychodziłoby z tego, że jeszcze pół godziny, ale mi się wydaje, że idę dość szybko, więc myślę, że 15 minut powinienem dojść na końcu. Małpeczki znalazłem. Widzicie? Biało-czarna. Jedną widzę. Łazi sobie po drzewie. Dotarłem do miejsca, na górę. Nie ma tutaj nikogo, ale widzę, że stoi ta ciężarówka, którą wozili ludzi, więc ich tutaj pewnie wysadzali. I tam dalej się idzie na jakieś szlaki jeszcze. Jeszcze nie sprawdzałem tego. Chwilę odpocznę i łyka wody wezmę. No powiem wam, że ta końcówka dała w kość. Nawet nie patrzyłem już w górę, tylko patrzę w nogi, pod nogi patrzę. O, widzę już coś. Jestem. Więc tak, tutaj jest ten samochód. Tutaj jest jakiś budynek. Tutaj jest coś rozpisane. Można dookoła iść tego krateru. I ja mam ten, czyli 1,5 kilometra jeszcze. I w zależności jaką macie bransoletkę, wtedy idziecie więcej albo mniej. Ja mam 1,5 kilometra. Wygląda na to, że wszyscy muszą iść albo jechać tą trasą, co ja szedłem. I dopiero tutaj będą różne trasy i będzie można inaczej sobie pójść. Tak jak już wam powiedziałem, w zależności jaką macie bransoletkę. Teraz zaczyna się już inna trasa. Samochody już tu nie wjeżdżają z turystami, tylko trzeba iść samemu. Teraz odcinek trasy po takich kamieniach. Ale mi się wydaje, że te kamienie oni tutaj zwieźli. Zresztą tu widać była jakaś droga wcześniej. Te kamienie były dobrze poukładane, ale pewnie przez deszcze to się wszystko porozwalało. Kawałek przeszedłem i tutaj jest wejście na trekking Puma. To jest ten najdłuższy 4-kilometrowy, co był. Na mój nie ma jeszcze żadnego znaku. Tutaj też jest jakiś znak, ale to nie jest to moje. Zobaczcie, co znalazłem na trasie. Ptasie gniazdo. Chyba spadło gdzieś z drzewa. Nie widać małych, są też pióra. Albo już ktoś pozabierał te małe stąd. Odłożę je trochę na bok, żeby nikt tego gniazda już nie przejechał. Może albo gdzieś tutaj. Może mama znajdzie. O. Niech sobie leży. Teraz taką ścieżką idę też cały czas w górę. Na szczęście tutaj w koło, jak widzicie, las, drzewa i jest sporo cienia. Bo jest 12 godzina, to wyobrażacie sobie, co tutaj jest. Wygląda na to, że dochodzę do szczytu. Tu jest jakiś budynek otwarty, ale nie ma żadnych oznaczeń, gdzie jest moja trasa.
Zaraz zejdę do środka, może ktoś tu jest. Nie ma nikogo. Kuchenka, ktoś tu mieszka, pilnuje pewnie. Tylko to nie wygląda jak mój szlak, tylko bardziej budynki i wieże, gdzie oni to pilnują i kontrolują jakoś. Ale nic, idę tam do końca. Wygląda na to, że było tutaj wypalanie albo jakiś pożar, bo te wszystkie drzewa są osmolone. I jest tu mega sucho teraz. Ale budynek przetrwał. Dziwny jest ten wulkan pod względem widoków, bo wchodząc na niego ani razu nie widziałem stożka, ani razu nie widziałem też góry, krateru. Także dziwna sprawa z tymi widokami. I ten wulkan też nie jest za wysoki, ma tylko 1345 metrów nad poziomem morza. W porównaniu do Andów, czy w Boliwii, jak byliśmy, czy w Peru, no to te 1345 to jakby nie robi wrażenia. Ja już widzę ten krater, to jest dookoła. Tam jest w jedną stronę. Ten krater jest bardzo duży, tylko nadal to nie wygląda na miejsce, w którym ja powinienem być. Tym bardziej, że ja tutaj nikogo nie widzę. Same anteny i sporo tych anten. Tutaj jakieś budynki. Ta droga jeszcze idzie w tamtą stronę. Coś mi wydaje się, że się zgapiłem i poszedłem nie w tą drogę, co trzeba. Podobno ten wulkan jest już nieaktywny. W 1570 była ostatnia aktywność, więc bardzo dawno temu. Ale cały czas mi tu zalatuje siarą. Wiecie, jaka siara pachnie? Takie zgniłe jaja. Więc może gdzieś tutaj stąd się coś jeszcze wydobywa. Ale oni mówią, że wulkan jest nieaktywny. Tak, myślałem, że źle poszedłem. Kolega teraz przyszedł po mnie, bo widział, że tu schodziłem. Mówi, ty kolego, to nie tu, musisz zejść z powrotem na dół. No już tam gada przez walkie-talkie, że mnie znalazł. Przyszedłem stamtąd, zrobiłem sobie spacer, trochę dłuższy. I jestem znowu przy tym znaku, ale to znowu nie jest wejście moje. A tam mi się wydaje, że po drodze żadnego wejścia nie było. No to nic, no teraz idę, tym spróbuję. Już wszystko jasne. Wróciłem z powrotem do tego miejsca, gdzie jest ten parking, gdzie stoi ten samochód. I ja tutaj mam wejść. Tutaj dopiero siedziałem. I ja mam tylko tutaj wejść, bo to z tą moją bransoletką tam nie mogę. No i właśnie kolega przyszedł po mnie, więc tutaj mówi, chłopie, możesz sobie tylko wejść. Więc idę zobaczyć na punkt widokowy. Bo jak jest najtańszy, to też pewnie daleko nie mogę pójść. Było napisane, że 1,5 kilometra. A tutaj tylko platforma, także taki widok mogę mieć. Tam jest miasto Granada, tam są piękne wysepki, mało widać, bo jest wszystko za takimi chmurami. No i tutaj jest ten krater, też piękny i zielony, ale tak jak wam mówiłem, setki lat już tutaj nie było żadnej erupcji, także to wygląda zielono, nawet nie widać, że to krater. Tam jest Marika, właśnie mi macha. Pozdrawiam Mariczka, pozdrawiam. Widzicie, kto tam stoi? No, cześć Marcin! Właśnie tam stoi Marcin. O, tam. Widzicie go? Jak kupicie sobie droższe wejście, no to tam będziecie mogli pójść. Tam nawet widać taki punkcik, gdzie będziecie mogli też to obserwować. No i tam ponoć kawałek dalej można pójść. A ja zamiast tutaj być, a nawet na tą Puma nie poszedłem, tylko ja poszedłem tam, gdzie są te anteny, czyli ja byłem i tak najwyżej. Tutaj jest ten punkt widokowy, no i kolega już tak trochę marudził, nie chciał nas wpuścić, bo oni tu się boją, że ludzie nie zdążą poschodzić. Ale mówi, dobra, macie godzinę, żeby przejść tutaj dookoła i jednak jest jeszcze dla nas jakaś ścieżka. Po takich schodkach teraz jest zejście. I kolega powiedział, że ta ścieżka prowadzi dookoła krateru, ale powiem wam, że jakby w stylu miejsc, które już odwiedziłem, ten jest jakby najsłabszy. Najsłabsze są też widoki. Najmniej to wygląda jako wulkan. To jest ciekawe, jaką ścieżkę zrobili, wydrążyli, powiedzmy, w ziemi taką dziurę, żeby można było sobie przejść dookoła. Fajnie chłodno i wilgotno w tym tunelu, bo podobno jesteśmy też w lesie deszczowym. Dochodzę do punktu widokowego. No i tutaj możemy zobaczyć, no też ten krater, tylko to nie jest przygotowane, jak to jest zarośnięte. Tutaj też nic nie widać. No tak jak powiedziałem wam, ten krater, jakby i ten wulkan jest taki najmniejszy, najsłabszy z tych wulkanów, które już widziałem. Wracam się tą ścieżką. Doszedłem do kolejnego punktu widokowego. Taki widok powinien być. No ciekawe, nie, to są raczej zdjęcia z daleka. Tutaj jest widok, taki powinien być. No ja cały czas jestem tutaj wkoło tego krateru. Jak widzicie, to na dole to wszystko krater. Zarośnięty. Zjadłam właśnie obiad w naszej knajpce i słuchajcie, patrzę do saszetki, a tam pieniędzy nie ma. Ja mówię, jak to pieniędzy nie ma? No i się okazało, że Marcin wyciągnął mi z torebki wszystkie pieniądze, wziął je sobie na wulkan, a ja zostałam, w sensie mamy pieniądze, tylko w innej saszetce, którą ja spakowałam w hotelu. W ogóle nie przypuszczałabym, że on wyciągnie pieniądze z mojej torebki, a nie weźmie ze swojej saszetki. No tak, panie nie były za bardzo pocieszone i chyba mi nie ufały za bardzo, że ja wrócę, no ale do hotelu mam tutaj dosłownie 3 minuty i wróciłam, także spokojnie zapłaciłam. Ale też mili panowie, którzy przyszli na obiad,
chcieli za mnie założyć, więc też to było takie miłe. Ale jest smażing, wyszedłem teraz na zewnątrz, w ogóle drzew tutaj nie ma. Także zakrywam sobie barki, bo będę miał zjarane i widzę, że to wygląda na ostatni punkt, gdzie mogę dojść i zrobić sobie jakąś fotę. Ale mówię wam, wszystko jest za taką lekką mgłą i ja to widzę tak w lekkiej mgle, a w kamerze to jeszcze gorzej wygląda. Czas schodzić do miejsca, z którego startowałem. No, wchodziłem godzina 50, więc dół będzie o wiele szybciej, bo było dość stromo, więc myślę, że aż sprawdzę. Obstawiam, że się wyrobię około godziny 10 minut. No właśnie, no to idę. Także trasa w dół, nic szczególnego, tak jak trasa w górę, już wam to pokazywałem. O tej godzinie jeszcze wwożą ludzi, albo pracownicy. Zadowoleni, no oni jeszcze zdążą zrobić tą trasę i jakby wrócić samochodem. Na pieszo to by nie dali rady. Ponownie mijam tą restaurację, którą mijałem jak wchodziłem. Teraz schodzę w górę, w dół. Kurde, już mi się wszystko myli. Mega słońce wali w łeb. I co? Zaraz wam powiem, ile mi zajął ten odcinek, od którego sprawdzałem, jak wchodziłem do góry, ale jeszcze go nie ma. Więc jakby jeszcze moich danych nie mam. Wejście z tego miejsca na szczyt zajęło mi godzinę 5 minut, a teraz się wyrobiłem w 31 minut schodząc. Także lekko ponad połowa szybciej. No i tą trasę do miejsca, gdzie kupowałem bilet, pokonałem w jakieś 45 minut. Więc myślę, że około 20 paru minut i będę już na dole. Ale nie na samym dole, tam gdzie kupowałem bilet. Bo jeszcze pokonałem tą odległość karetką i tam też jest 20 minut, ale tego już nie liczyłem, bo nie szedłem. Woda mi się też kończy, zobaczcie. Tak mi się pić chce teraz, żebym wypił litr zimnej wody na raz. Ale muszę oszczędzić ją jeszcze do tego miejsca gdzieś, gdzie zejdę na dół i myślę, że gdzieś przy ulicy powinni coś sprzedawać. 2 minuty przerwy, łyk wody i ruszam dalej. Kierowca tuk-tuka zobaczył mnie, że idę. Ciekawe, czy będzie pytał, czy chcę z nim jechać dalej. Oni wiedzą, że jest ciężka trasa w górę i w dół. Gracias. Vamos en tuk-tuk. No, gracias. Vamos. Gracias, señor. Mówiłem, że chciał zarobić. Tam jeszcze idą za mną inni, także jeszcze może złapię ich, bo ludzie się na pewno na trasach decydują w trakcie. On chciał mnie zawieźć do Granady, tam skąd przyjechałem. Nawet jak ostatnio wchodziliśmy w tym kanionie w Peru, no to ludzie startują normalnie, ale później, powiedzmy po pół godzinie, po godzinie widzą, jak jest ciężko i biorą sobie też te muły, także oni tak samo wiedzą, jak to działa. Coś mi się wydaje, że będę uratowany. Sklepik po drodze. Ja go nie widziałem w tamtą stronę. Pani, proszę, coś zimnego, tylko z lodówy. O, lodowa pusta. Teraz zobaczymy, co pani ma. O, jaki piesek. To ja może pójdę z tej strony. O, zobaczmy, co tam pani ma. Jest coś. Jestem. Mam 1,5 litra zimnej wody. No, 2 razy drożej niż w mieście, ale biorę. 35, 4 zł takie 1,5 litra. Tego było potrzeba. O, ale zimna. O to chodziło. Matko Boska. Tyle wody wypiłem, jeszcze mi brakuje. 3 litry skończyłem. Zabieram swoją 1,5 litrową butelkę i wracam na drogę, bo mam tutaj rekord do wykręcenia. Chcę zejść poniżej godziny, tak żeby było mniej niż połowa w to, co wchodziłem. Jestem w miejscu, z którego startowałem. Tutaj kupowałem bilet. Pani coś tu krzyczy. Nie zdążyłem w godzinie. Godzina i 1 minuta mi zajęło. Czyli tak, godzina 1 minuta w dół, godzina 50 w górę. No i teraz mam jeszcze jakieś 20 minut spokojnym marszem do drogi, gdzie powinienem złapać autobus. Tą trasę pokonałem w karetce w tamtą stronę, ale widzę, że tutaj jakaś miejscowość, taka wioska jest. Muzyczkę słychać prawie w każdym domu. Ja już powoli dochodzę do drogi, gdzie będę mógł pojechać autobusem. Mam nadzieję, że będzie jechał niedługo, tak sobie obliczyłem, że za 10 minut będzie, ale to tylko ja tak sobie wymyśliłem. Jestem już przy głównej drodze, teraz muszę podpytać, gdzie tu stanąć, gdzie się autobus zatrzymuje, bo tu jest takie skrzyżowanie i one tutaj dziwnie jeżdżą. Zaraz podpytam tu. O, jest sporo tuk-tuków, więc oni wszystko wiedzą. Kolega w tuk-tuku powiedział, że muszę iść za ten zielony znak i tam się będzie zatrzymywał autobus. Dobrze mówił, jest przystanek. Siadam i czekam. Te autobusy jadą z miejscowości Rivas do Granada
I one tam średnio odjeżdżają co godzina, więc mogę czekać minutę 5, a mogę też czekać i 50. No nic mi więcej nie zostało. Widzę z daleka, bo siedzę tak na wprost drogi, widzę, że jedzie jakiś autobus. Tylko jest na tym skrzyżowaniu, albo będzie skręcał w tamtą stronę, albo będzie jechał w tą. Też nikogo nie ma na tym przystanku, więc nie wiem, czy niedawno nie odjechał. Tak jak myślałem, pojechał sobie w tamtą, w prawą stronę. Widzę, że tam jedzie kolejny żółty bus. No i jest znowu na skrzyżowaniu, albo skręci w lewo, albo przyjedzie w tą stronę. Jest i mój bus, podpytałem tego kolegi. Powiedział, że 12 Cordoba kosztuje bilet, nie więcej. Jedziemy, jakieś 10-15 minut dojedziemy do miasta. Konduktor wyskakuje, cyk. Szybko, chłopaki. Najlepiej to autobus by się w ogóle nie zatrzymywał. Wszyscy by wsiadali, jak jeszcze jedzie. I jedziemy dalej, patrzcie od razu. Nie ma chwili przerwy. Kolega to prawie wypada, jak się autobus zatrzymuje. Tak się chyba jeszcze pomaga, patrzcie, cyk. Żeby szybciej było. W tym miejscu byłem o 8:30, jak startowałem. Tu jedzie autobus w tą samą stronę, co ja jechałem. Jest 16:37 godzin mi to zajęło. Myślałem, że szybciej wrócę. Spadam teraz do centrum. O tej godzinie jeszcze na markecie można gacie kupić. Zobaczcie. Wszystko jest. Wyszłam po Marcina i nie uwierzycie co. Znalazłam kolejnego pieniądza na ulicy. Już nie liczę, który to. Tyle tu ludzi, że ciężko Martino dostać. Patrzcie. Jest! Moja zguba. Jak tam? O, wypompowany. Dzień dobry. Dzień dobry, opowiadaj. O, w domu ci poopowiadam. Idziemy do sklepu po zimną wodę. Wypiłem 4 litry na tej wyprawie przez te 7 godzin. Dużo. Myślałem, że butelka 3-litrowa wystarczy, ale nie wystarczyła. Musiałem dokupić więcej, bo kupiłem 1,5 litrową, więc... Mari znowu znalazła siano. Mari codziennie pieniądze. Słucham? Mam po ciebie też. O, cały czas pieniądze na drodze leżą w Nikaragui. Mombacho teraz w chmurach, nie widać szczytu. Jesteśmy już w naszym nowym pokoju. Tym razem 4 łóżka w pokoju. Nasze są 2 górne. Lewe i prawe. Mari, które wybierasz? Tu już położyłam poduszkę. Tak, to Mari będzie spała tu. Ja tu. Jestem zmęczony i idzie Mari na relaks na basen. Idziesz ze mną? Popcorn. O, dziękuję. Nie, do basenu nie wskakuję. Mam za 2 godziny chyba masaż. Mówiłam się tutaj z hotelu na masaż. Zobaczymy coś nowego też, innego. Takiego masażu jeszcze nie miałam. Marika nas ładnie przeprowadziła, bo jak wam rano mówiłem, że musimy się wynieść z tamtego. I zostajemy tutaj jedną nockę i jutro jedziemy dalej. Mari była na godzinnym masażu, zobaczcie jaka zrelaksowana. Ja popływałem trochę w basenie, wzięliśmy się za gotowanie, robimy ziemniaki z jajkiem i do tego jeszcze będzie, zobaczcie, tu jest mleko z cebulą i czosnkiem. Taka, można powiedzieć, zaprawa do pirek, które będzie tutaj z ziemniakami. Tak wygląda nasz końcowy efekt. Jaja, ziemniaki, mizeria. Mamy tu jeszcze trochę mizerii zostało. Mari ma dosłownie to samo. Smacznego, Mari. Tego. Wymasowana. Mari miała pół godziny masażu i pół godziny akupunktury. Mogę Wam polecić tą panią tutaj z Celiny. Pracuję również w innych hotelach, nazywa się Meli albo Melisa. Mogę jeszcze sprawdzić. Nie mam do niej prywatnej namiarów, ale tutaj można zawsze na recepcji zapytać i albo w jednych hotelach też. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli podobały Wam się trudy Marcina, to co Wam pokazał, przez wulkan przeszedł, myślę, że zasługuje w tym momencie na subskrypcję, kto jeszcze tego nie zrobił, albo przynajmniej łapkę w górę. Dziękujemy jeszcze raz za oglądanie i do następnego.